5 składników do stworzenia bestsellerowego kursu online. Cześć, z tej strony Kamil Dizurej i razem z Eduj.pl przygotowujemy dla Ciebie serię materiałów na temat tworzenia, publikowania i zarabiania na kursach online, bo wierzymy, że to jest fajny sposób na życie i zarabianie. W tym odcinku powiem Ci o 5 elementach, które warto uwzględnić już na etapie tworzenia swojego kursu, żeby zagwarantować sobie naprawdę dobry, rozchwytywany kurs online. Składnik pierwszy. Odpowiadaj na potrzeby ludzi. Tworzenie kursu tylko dlatego, że coś wiesz, to naprawdę słaby pomysł. Trzeba wejść w ten proces tworzenia kursu trochę głębiej, trzeba się w niego zanurzyć, a tutaj z pomocą przychodzi piramida potrzeb Abrahama Maslowa. Poziom pierwszy to potrzeby fizjologiczne, takie jak pożywienie, mieszkanie czy prokreacja. Poziom drugi to potrzeby bezpieczeństwa, na przykład bezpieczeństwa finansowego. Poziom trzeci to potrzeby przynależności, czyli potrzeby akceptacji, miłości, przyjaźni, przynależności do jakiejś grupy, bycie częścią jakiejś społeczności. Poziom czwarty to potrzeby uznania, potrzeba sukcesu, szacunku, prestiżu, bycia docenionym, bycia znaczącym człowiekiem. Poziom piąty to potrzeby samorealizacji, takie jak potrzeba rozwijania siebie, swoich zdolności, talentów, pasji, zainteresowań, swój rozwój osobisty, rozwój duchowy, a także potwierdzenie swojej własnej wartości. Połącz swój program z realizacją którejś z tych potrzeb albo z kilkoma jednocześnie, a bardzo mocno zwiększysz szanse na pomyślną sprzedaż. A i pamiętaj o tym, żeby wspomnieć, że Twój kurs zaspokaja którąś z tych potrzeb. To bardzo ważne, żeby podkreślić to w swojej ofercie. Składnik drugi. Rozwiąż palący problem swojego klienta. Odpowiadanie na potrzeby klienta to dopiero początek. Odpowiadanie na pilne, palące potrzeby klienta to dopiero robi robotę. Nie wiem jak Ty, ale ja na swojej liście życzeń, liście zakupów, liście marzeń mam takie pozycje, które czekają na swój czas. I one tak sobie czekają i czekają i czekają. I nie chcesz, żeby tak zadziało się z Twoim kursem. Nie chcesz, żeby to był kurs, o którym klient sobie myśli: o, fajnie byłoby to mieć, ale mam pilniejsze rzeczy, więc jeszcze poczekam. Chcesz, żeby klient zobaczył ofertę Twojego kursu, zobaczył, że taki produkt istnieje i pomyślał sobie: muszę to mieć. Wiesz, to jest trochę tak jak kupno ramki na zdjęcia albo kolejnego krzesła do domu versus wydanie pieniędzy na dentystę, kiedy ząb boli Cię tak, że nie jesteś w stanie funkcjonować, nie jesteś w stanie jeść, spać, nie jesteś w stanie po prostu normalnie żyć. Motywacja do wydania pieniędzy, motywacja do zakupów jest wtedy na zupełnie innym poziomie. Dlatego, kiedy myślisz o swoim kursie, to koniecznie zastanów się, jaki Twój klient może mieć palący problem, który Ty chcesz i możesz rozwiązać. Niezależnie od tego, czy te materiały rozwiązują Twój palący problem, czy może dopiero robisz jakiś research i przygotowujesz się do stworzenia swojego pierwszego albo kolejnego kursu, to z przyjemnością przyjmę Twoją łapkę w górę i każdą subskrypcję. Dlatego koniecznie zrób to teraz, bo to pomaga nam się rozwijać i dzięki temu ja wiem, że robię materiały, które są dla Ciebie wartościowe. Także z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę. Składnik trzeci, znaj się na tym. Znaj się na tym, o czym robisz kurs. Najgorszy możliwy pomysł na kurs to jest obserwowanie rynku i zauważenie, że jakiś temat jest teraz na topie, jest gorący. Więc kupujesz jakieś inne kursy, kupujesz książki, zaczynasz o tym czytać i stwierdzasz: tak, teraz będę robić taki kurs, bo to się na pewno super sprzeda i będzie rewelacja. No nie. To jest droga, która działa na krótką metę. To jest totalnie strategia krótkoterminowa, a my do kursów online podchodzimy jak do strategii długoterminowej. Zależy nam na tym, żeby klienci widzieli, że jesteśmy w tym prawdziwi, autentyczni, że jesteśmy specjalistami, a to da się wyczuć. Nawet jeżeli mamy świetnie przygotowane materiały, ale one są tylko teoretyczne i nie ma tam żadnego doświadczenia, kompetencji, nie ma tam nic więcej, no to będzie wyczuwalne. Po prostu taki kurs nie będzie dobrze oceniany. No a wtedy mamy ryzyko, że ktoś oceni go negatywnie gdzieś w miejscu publicznym albo wystawi nam złą ocenę. No i wtedy już, no cóż, jako autor jesteśmy trochę
na straconej pozycji. Nie warto, po prostu nie warto. Najlepszy pomysł na kurs to ten w oparciu o wiedzę, ale także doświadczenie, umiejętności i kompetencje, a także o Twoje rozwiązane problemy i pokonane przeszkody. Bo teraz umówmy się, nie musisz mieć stopnia naukowego w żadnej dziedzinie. Nie musisz mieć tytułu doktora, profesora, nie musisz nawet mieć 20 lat doświadczenia. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że możesz mieć za sobą historię, doświadczenia, które pokazują, że Ty takie problemy rozwiązujesz, że masz tę drogę już za sobą. To jest trochę tak, jak wyprawa na najwyższe szczyty świata. No i jeżeli chcesz wejść na Mount Everest, to oczywiście możesz iść z kimś, kto był na Giewoncie 10 razy, ale prawdopodobnie będzie lepszym wyborem pójście z kimś, kto chociaż raz na tym Everestie był, wrócił i żyje. A jeżeli jest to osoba, która była na tym Everestie może kilka razy i wróciła za każdym razem i grupy, z którymi była, też wróciły za każdym razem, no to jest to jakiś wyznacznik. I tak samo jest w kursach online. Nie musisz być super ekspertem w jakimś temacie. Ważne, że masz na koncie autentycznie rozwiązany problem, realnie pokonaną przeszkodę, a doda Ci to takiej wiarygodności i autentyczności, że wiedzę zawsze możesz uzupełnić, kompetencje zawsze możesz zbudować, ale jeżeli będziesz mówić o czymś, czego nie doświadczyłeś, to po prostu będzie słyszalne, widoczne, dlatego tego nie polecam. Zamiast tego oprzyj właśnie swój kurs na tych rzeczach, o których tutaj powiedziałem. Żeby przyszło Ci to łatwiej, zadaj sobie te 5 pytań. Po pierwsze, o jaką pomoc najczęściej proszą Cię ludzie? Drugie, o czym możesz zrobić teraz wystąpienie gdzieś przed publicznością bez dodatkowego przygotowania? Jaki to jest temat? Trzecie, które metody i strategie widzisz, że regularnie powtarzasz? Czwarte, jakie umiejętności opanowałeś do mistrzostwa, zarówno życiowo, jak i zawodowo? Piąte, gdybyś mógł powstrzymać ludzi przed popełnianiem Twoich błędów i Twoich frustracji, to co by to było? Kiedy odpowiesz sobie na te 5 pytań, to zobaczysz, że pojawią się tematy, które po prostu masz opanowane. A kiedy temat masz opanowany, to mówisz o nim w zupełnie inny sposób. Masz taki poziom autentyczności, taki poziom wewnętrznego autorytetu, że po prostu robisz swoją robotę i to płynie. Nie musisz się wtedy przejmować tym, czy świetnie występujesz przed kamerą, czy nie. Bo kiedy mówisz o czymś, na czym się znasz, co robisz na co dzień, to po prostu przychodzi to dużo łatwiej. W tym momencie muszę doprecyzować jeszcze jedno, bo w kursach online mówimy o 2 kategoriach kursów. Z jednej strony mamy kursy tak zwane evergreen, czyli zawsze aktualne. Z drugiej strony mamy tak zwany hot trending, czyli gorący trend, który pojawia się na rynku. Jeśli chcesz zarabiać na kursie długoterminowo, systematycznie i konsekwentnie, no to zdecydowanie najlepszym wyborem tutaj będzie stworzenie kursu evergreen, czyli takiego zawsze aktualnego. No umówmy się, są takie tematy, które są zawsze aktualne, od kilkunastu lat i pewnie jeszcze przez wiele lat będą naprawdę zawsze wyszukiwane przez konkretnych ludzi. Na przykład jak awansować, jak rozmawiać o podwyżce, jak stworzyć biznesplan, jak stworzyć swoje pierwsze CV, nauka języków obcych. To są rzeczy, które zawsze będą aktualne, zawsze będą rozchwytywane. Ale z drugiej strony mamy właśnie te tematy trendujące, te gorące tematy, które są teraz na topie. Czy to oznacza, żeby takich tematów nie ruszać? Absolutnie nie. Jeżeli jesteś w jakiejś dziedzinie, w jakimś obszarze, w jakiejś specjalizacji na bieżąco, trzymasz rękę na pulsie i jesteś w tym biznesie, śledzisz te trendy i widzisz, że jakiś trend jest naprawdę z ogromnym potencjałem, to warto wtedy pogłębić wiedzę w tym temacie jeszcze bardziej i opakować ją właśnie w jakiś kurs. Zobacz, jak rozchwytywane są teraz kursy nagrywania filmów telefonem, nagrywania filmów pionowych oraz montaż takich filmów, gdzie wiemy, że jest to po prostu niezbędny element budowania swojej marki osobistej i swojego biznesu z pomocą mediów społecznościowych. Filmy na TikToka, instagramowe czy facebookowe reelsy, czyli rolki, to jest po prostu coś, co od już ponad roku jest na topie, ale dalej jest tematem trendującym. I to jest temat, który
bardzo szybko został rozchwycony. Zadziały się tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, to dużą część rynku zgarnęły osoby, które wcale nie są najlepsze w tym temacie, ale osoby, które były pierwsze, które po prostu wyprzedziły całą resztę. No bo jeżeli szukasz kursu w jakimś temacie i jest tylko jeden, no to siłą rzeczy go wybierzesz. Jednocześnie, jeśli ktoś jest dobry w swoim temacie i przegapił te pierwsze 5 minut albo 5 miesięcy, no albo nawet cały rok, to te osoby dzisiaj, kiedy już wypuściły w końcu swój kurs właśnie w tym temacie nagrywania takich filmów i są w tym świetne, to i tak zagarniają część tego rynku dla siebie. Także jeżeli mamy temat, który jest trendem, który jest gorący i jesteś w tym obszarze, jesteś w tej dziedzinie, to warto to pogłębić i naprawdę warto taki kurs stworzyć i być jedną z pierwszych osób, bo możesz wtedy zagarnąć dużą część rynku i bardzo szybko zbudować też swoją markę osobistą w tym temacie. Ale jeżeli jesteś w jakimś obszarze albo dopiero go poznajesz i widzisz, że jest jakiś trend, ale nie jesteś co do niego przekonany, wydaje Ci się, że no może coś z tego będzie, a może nie do końca i sobie tak obserwujesz, ale widzisz, że to się wszystko nakręca i idzie w tym kierunku, tak jak było z pionowymi filmami, tak jak jest z pionowymi filmami, no to wtedy nie ma najmniejszego problemu, żeby taką wiedzę zdobyć, pogłębić, skoro już to robisz i musisz ją po prostu nadgonić, to również, jeśli jesteś w tym dobry, jeśli jesteś tym specjalistką, to jak najbardziej twórz taki kurs i podążaj za trendem. Pamiętaj jednak, że takie trendujące tematy mogą się bardzo szybko zdeaktualizować. Przykładem takich kursów są kursy dotyczące reklam, na przykład w mediach społecznościowych. No tutaj bardzo często się coś zmienia, chyba praktycznie w każdym roku były zmiany na przykład na Facebooku, w menedżerze reklam, teraz w ogóle nazywa się to zupełnie inaczej, wszystko tam uległo zmianie i takie kursy, jeżeli ktoś robi, to musi się liczyć z tym, że będzie je po prostu aktualizować co jakiś czas, no bo nikt starego kursu nie nabędzie. A w momencie, w którym nagrywam ten kurs, to takim tematem jest sztuczna inteligencja. No i mogę powiedzieć, że taki boom na ChatGPT i jego możliwości pojawił się dosłownie jednego dnia, nie minął tydzień, kiedy zobaczyłem, jak już pierwsze kursy w tym temacie zaczęły mi wyskakiwać na Facebooku. Także naprawdę dzieje się, dzieje się. Jak masz możliwość podłapać jakiś trend, to warto. Składnik czwarty. Znaj i dokładnie określ korzyści Twojego programu. Zadaj sobie pytanie, co ten kurs da klientowi. A następnie zadaj sobie kolejne pytanie i co z tego, co mu to da. A następnie zadaj sobie pytanie i co z tego, co mu to da. A następnie zadaj sobie pytanie, dokładnie, co mu to da. I pogłębiaj to, aż dojdziesz do ciekawych wniosków. Podam Ci przykład. Mój kurs budowania poczucia własnej wartości pomaga zbudować poczucie własnej wartości. Zadaję sobie pytanie, ale co to da mojemu klientowi? Co mu to da? No, będzie miał więcej wiary w siebie. Co z tego? Co mu to da? No, będzie podejmował odważniejsze decyzje. Super, ale co z tego? Co mu to da? No, otworzy się na nowe możliwości. Super, co z tego? Co mu to da? No, na przykład będzie miał lepszy związek, albo otworzy się na związek, albo pójdzie po podwyżkę, albo odważy się na rozmowę o awansie, a może nawet zmieni pracę, a może nauczy się lepiej, bardziej swobodnie występować przed kamerą, albo występować publicznie. No dobrze, ale co mu to da? I teraz każdy z tych elementów również możemy pogłębiać dalej. Jeżeli ktoś będzie swobodnie występować przed kamerą, co mu to da? No, będzie nagrywać więcej filmów. Super, ale co mu to da? No, będzie miał szybszy wzrost swojej marki w przestrzeni publicznej. No super, ale co mu to da? No, więcej klientów. Super, ale co mu to da? Więcej klientów, więcej pieniędzy, ciekawsze wydatki, nowe możliwości, inwestycje, bezpieczeństwo finansowe i to jest moment, w którym podpinamy się pod potrzeby, o których wcześniej wspominałem, pod potrzeby i szukamy też palących potrzeb naszych klientów. To wszystko, te wszystkie składniki, o których mówię Ci w tym nagraniu, one naprawdę się ze sobą łączą. I kiedy zadajesz sobie to pytanie, po co właściwie zrobić taki kurs, co to da moim klientom, to szukaj głęboko, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, aż dojdziesz do takich naprawdę ważnych i kluczowych dla ludzi potrzeb. Powiąż to z potrzebami, o których mówiłem na samym początku tego materiału. Składnik piąty. Dawaj transformację, a nie informacje. Od kilku lat słyszymy, że ludzkość jeszcze tyle informacji nie produkowała. Mamy tyle danych, ile jeszcze nigdy nie mieliśmy. No i w każdym roku jest to aktualne. Nie wiem, czy wiesz, ale w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, czyli na początku 2023 roku, na YouTubie każdego dnia publikowanych jest 3 700 000 filmów każdego dnia. Wow. Z
tego powodu trudno jest się wyróżnić i przebić. To po prostu dłuższa i cięższa droga. Ale droga, która naprawdę bardzo się opłaca i warto nią podążać. Musisz sobie jednak zadać pytanie, za co tak naprawdę ludzie będą chcieli Ci zapłacić. Kiedy publikujesz bezpłatne treści, to tworzy się taki mechanizm, nawet jeśli tego nie chcesz, zobacz i zapomnij. Zobacz, zapomnij. Zobacz, zapomnij. Po prostu oglądamy i puszczamy to dalej, gdyż nie zainwestowaliśmy w to nic więcej poza odrobiną swojego czasu. Kiedy zainwestujemy w to chociażby pieniądze, to już doceniamy o wiele bardziej. I teraz, żeby nie było, ja absolutnie nie mówię, że masz nie publikować treści albo że to jest bez sensu udostępnianie darmowej wiedzy, dzielenie się czy inspirowanie. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że musisz znaleźć sprytny sposób na to, aby przekonać ludzi, że warto zainwestować pomimo tak wielu bezpłatnych treści w Twój produkt, w Twój kurs online. No i tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie transformacja, a nie wiedza. Wiedzy w internecie dostępnej łatwo i szybko jest ogrom. Dlatego ludzie nie chcą kupować kursów ani programów opartych tylko na wiedzy, na narzędziach, na taktykach, strategiach czy metodach, czy jakichś innych rozwiązaniach, które są po prostu podane w sposób teoretyczny albo nawet praktycznie, ale nic z tego nie wynika. Obserwujemy ogromną zmianę na rynku rozwoju osobistego i zwłaszcza na rynku kursów online, gdzie ludzie nie chcą więcej informacji, chcą transformacji. Jeśli masz zapamiętać z tego filmu jedną rzecz, jedno zdanie, to zapamiętaj właśnie to. Ludzie nie chcą więcej informacji, chcą transformacji. Ludzie oczekują, że dostarczysz im pewien proces, który odmieni ich życie, proces, za którym jeśli podążą i zrealizują to, co Ty do nich mówisz, to ich życie się odmieni. Proces, który przeprowadzi ich z obecnego miejsca w ich życiu do miejsca, w którym pragną być, do miejsca docelowego, gdzie będą zaspokajać, gdzie będą mieć zaspokojone swoje potrzeby i swoje palące, pilne problemy również będą mieć już rozwiązane. To już będzie za nimi. To jest coś, czego ludzie dzisiaj oczekują od nas jako trenerów. Dlatego kluczem do tego, aby klienci zainwestowali w Twój program, jest właśnie obietnica, no i oczywiście realizacja tej obietnicy, konkretnego rozwiązania, konkretnej transformacji, która zadzieje się w życiu klienta. Świetnie wykorzystał ten trend jakieś 2 lata temu Casey Neistat, jeden z najsłynniejszych youtuberów i vloger z Nowego Jorku, który co zrobił? Stworzył kurs filmowania i montażu. Ale czym różnił się ten kurs od wszystkich innych? Otóż Casey obiecał, że przerabiając ten kurs stworzysz 2 filmy. Dosłownie 2, nie 200, nie 20. Oczywiście powiedział, nauczysz się nagrywać, nauczysz się montować, nauczysz się tworzyć skrypt, sposób realizacji, wszystko to będzie, ale efektem tego kursu, tej inwestycji będzie stworzenie, wyprodukowanie przez Ciebie 2 filmów. Oczywiście, jak się domyślasz, kurs był bestsellerem. Ludzie szukają zmiany i ludzie zapłacą za skuteczną zmianę. Ludzie zapłacą Tobie za doprowadzenie ich możliwie najlepszą drogą do ich upragnionego celu. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, to napisz w komentarzu pod nim petarda. To będę wiedział, że Tobie się podobał. A jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tworzenia kursów online albo czegokolwiek, co z kursami online związane, to również zapraszam Cię do zadania tego pytania w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.